Siemano, cześć wszystkim, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam na kolejnym filmie, witam. Były niwony, skomplikowane jury, drogie ekspresy, wielkie ekspresy. Wracamy do korzeni, tak jak w pierwszym filmie, DeLonghi Dynamica. Tylko tutaj, jak znajdę, tu mam kartkę. O Boże, spadnij z krzesła, chłopie. Bzyczy. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, sobie mają. Przypadłość bardzo częsta. Mamy tutaj dwa elektrozawory. Ja go jeszcze nie włączałem, nie sprawdzałem. I te elektrozawory lubią sobie bzyczeć. Włączmy ekspres, sprawdźmy, czy rzeczywiście sobie bzyczą. Włączony ekspres, końcóweczka tu. Ja mam już nalaną wodę, to jedyne co zrobiłem przed nagraniem. Nalana mikstura, płyn do naczyń plus woda, symulator mleka. Podkładam, miałem nie używać tych brudasów przed wami. Dobra, jest lepiej. O, i właśnie, za każdym jednym filmem, za każdym konkretnie, jak już go oglądam na YouTubie wrzuconego, jak już jest udostępniony dla was, to mówię, kurde, 76 raz nie zdjąłem tej naklejki. Powoli. Cierpliwość nas uratuje. Odklej się ode mnie. Dobra. Go! Bzyczy, słuchamy. Na razie chodzi jak czołg, ale to zimny ekspres. Przy okazji, zanim tutaj czysto, mleczko. Nie, już nie będę wąchał, już się nawąchałem dla was na tych filmach. No ale jak on trzęsie całym biurkiem. Czołgista.pl. W ogóle do najczystszych nie należy. No można na nim rysować serduszka na przykład. O. Słuchajcie, na razie jest ok, ale on prawdopodobnie bzyczy przy spienianiu mleka, chociaż potrafi też bzyczeć przy kawie. Puśćmy. Oczywiście on teraz nie zabzyczy, bo jest zimny, ale dajmy mu szansę. Klient zeznawał, że przy spienianiu mleka bzyczy, więc tu podejrzany jest ten oto fragles mały. No ale na razie jest ok. Czy tu jest jakaś kawa wybrana co do ziarenka, bo serwisant wypije? Dobra, spieńmy mleko. Drink menu. Dopiero się nagrzała grzałka, słyszę. Ciepłe mleko, gdzie ty jesteś, ciepłe mleko? Nie ma ciepłego mleka. Nie robi ten ekspres. Ach, no przecież... Nie no, drink menu, dobra. Flat white, gorąca woda. Ciepłe mleko, ok. Bzykniesz czy nie bzykniesz, gościu? No zrób to dla mnie. Zrób to dla mnie, żebym cię tu nie musiał męczyć. O! Przekręcę. Przyłożę pierś, słyszycie? Piękny, metaliczny dźwięk. No i jak widzicie, mleko spienia się cudownie. Mam nadzieję, że to słychać. Dobra. Byłem wam to zbliżyć, dobra, bo tu zaraz coś wybuchnie. Jak słyszeliście, dźwięk jest co najmniej ciekawy. Wyłączamy, bo tak być nie będzie. Podejrzany ten elektrozawór, o którym wspomniałem, elektrozawór spieniacza, elektrozawór spustowy, jak zwał, tak zwał. Wyłączamy z prądu, pozbywamy się przewodu, gdzieś go tu na razie damy do kąta. Pozbywamy się wody, a raczej tej pseudospienionej piany, pseudospienienia płana. Nic nie mówiłem. Wróć. Pozbywamy się wody. Widać, że ekspres jest lekko zaniedbany, tak bym to ocenił. Taca. Zaparzacz. Nie ma tragedii. Na bok. No, ale już tu w środku. No nie jest źle, ale dawno tu nikt nie zaglądał.
końcówka wody na bok. No i co? Słuchajcie, tradycyjnie już dobra końcówka do wkrętary. I kręcimy tylne śrubki. Przypominam, Torx Security z dziurką w środku. Jedziemy. Tył mamy zdjęty. Standard DeLonghi, nic tutaj nie ma. Właściwie każde DeLonghi to nowocześniejsze, wygląda tutaj tak samo. Data na pompie. 8 grudnia 2017, czyli pompa wyprodukowana 6 lat temu. Ekspres pewnie trochę świeższy. Porządek, porządek. Porządek, porządek. Słuchajcie, tak a propos porządku, a propos komentarzy. Dziękuję Wam za bardzo pozytywny odzew. Natomiast mam prośbę do osób, które przychodzą robić zamieszanie, które przychodzą, nie wiem, swoje frustracje wyładować. Słuchajcie, to nie jest ten kanał. Ja znam swoje wady, przynajmniej wydaje mi się, że większość. Wiem, że mam jakieś tutaj... Nie jestem osobą doświadczoną przed kamerą i możecie mi to wytykać w sposób konstruktywny, natomiast pisanie jakichś głupot, wytykanie tylko po to, żeby, nazwijmy rzeczy po imieniu, komuś przypieprzyć, no to znikniecie, po prostu znikniecie w odmętach niepamięci, idźcie się wyżyć gdzie indziej. To oczywiście mówię do tego promila, który pojawia się w komentarzach. Cała reszta, bardzo dziękuję za odzew, bardzo dziękuję za trafne uwagi, bardzo dziękuję za konstruktywną krytykę. Słuchajcie, komentarze zawsze są wasze. Ja nie boję się krytyki, tylko nie lubię ludzi złośliwych i ludzi, którzy wchodzą na tego YouTube'a tylko po to, żeby zrobić komuś na złość. Wiem, że tym żyje internet, ale ja będę z tym walczył i u mnie nie zabawicie długo. Taka dygresja. Pogroziłem paluszkiem, żartuję. Naprawdę większość osób, które rzucają jakieś uwagi, typu coś podkładaj pod ekspres, tego typu rzeczy, naprawdę to jest cenne. Ja nie twierdzę, że ja to robię idealnie, mieliście przykład. Ale staram się udoskonalać swoje metody pracy, a teraz czekajcie, idę pozbierać te śrubki, które wyfrunęły. Tak, dlaczego to się stało w trakcie mówienia słowa idealnie, prawda? Powiedzcie, że to przypadek, powiedzcie, ja nie wierzę w przypadek. Słuchajcie, standardowo przyjrzyjcie się tym wężykom, one są czarne. One są czarne od życia, które w nich kwitnie. Metodą na to, poza oczywiście rozebraniem i wyczyszczeniem, jest używanie odkamieniacza, czy to w płynie, czy w tabletce, którą się tu rozpuszcza w zbiorniku na wodę, w ciepłej wodzie, takiej mocno ciepłej, powtarzam to po raz kolejny, gorącej, nie parzącej, jak to tak nazywam. Wtedy tu nie będzie aż tak kwitło to życie, bo będzie ten odkamieniacz to zbierał. Tutaj ten czarny osad, no to jest coś, co zakwitło w wodzie, także pijecie to, co prawda przeparzone, ale pijecie. To się dzieje we wszystkich ekspresach, to nie tylko w DeLonghi. Żeby wam to jakby zobrazować, tu wchodzi odkamieniacz, zawija się do przepływomierza, przepływomierz, źle wam pokazuję. Tu idzie odkamieniacz ze zbiornika, tu jest wyjście zbiornika, dołem wchodzi do przepływomierza, górą wychodzi tędy do pompy, nadal jest tu zimny, to znaczy taki jak wlaliście. Przez membranę do elektrozaworu i z elektrozaworu dopiero idzie do grzałek. I tu dopiero, czy w tej grzałce, czy w tej, ten odkamieniacz zaczyna mieć jakąś efektywność. Pamiętajcie, odkamieniacz w zimnej wodzie, nie powiem wam ile, może ma z 5% sprawności, on nie działa po prostu w zimnej wodzie. Więc ciepła woda do zbiornika, tylko nie wrzątek, bo zbiornik pęknie. Słuchajcie, robimy inspekcję, światło, zbliżenie. Jeszcze sekunda, mam zamówiony aparat, może jutro przyjdzie, więc dla was to będzie pewnie za tydzień, będzie nowa jakość filmów, mam nadzieję, przynajmniej i lepsza jakość i będzie zoom. Słuchajcie, jakiś wskaźnik, niech będzie długopis. Bzyczy ten elektrozawór. Ten elektrozawór to na bank, można było przyłożyć ucho, bo czasami zaczyna bzyczeć też ten. To jest element, ja jak go wyciągnę, to wam pokażę, jak on działa. Na sprężynce, tłoczek na sprężynce, cewka jest elektromagnesem, podciąga do góry. No i tam wpada w wibrację, coś się dzieje z tą sprężynką. To szczególnie przypadłość w ekspresach DeLonghi, szczególnie w tych nowszych. No ale nie jest to jakaś tam tragedia. Tu mam nowy, na razie go na bok. Czy poza tym coś się dzieje? Warto sprawdzić, to wiecie z pierwszego filmu, jak nie to
linkuję Wam w opisie. Warto sprawdzić, czy tu nie ma wycieków, dokładnie się temu przyjrzeć. Ja tu nic nie widzę. Oczywiście zapytamy klienta o przegląd. Jeśli się na ten przegląd zdecyduje, to te uszczelniacze pójdą do wymiany. To też w pierwszym filmie DeLonghi gasi światło. Zobaczycie sobie obsługę tej grzałki. Zresztą ją też będziemy tu zaraz luzować, bo musimy się dostać do tego elektrozaworu. Druga rzecz, tu sprawdzamy, czy nie ma wycieków. Nic się nie dzieje. Na grzałkach jest ok, na dolnym elektrozaworze jest ok, silnik napędu, wszystko ok. Słuchajcie, wykręćmy grzałkę, dostańmy się do całego tego modułu, jedziemy. Jeszcze jedna rzecz, zanim się weźmiemy za rozkręcanie w super szybkim tempie, wyciągamy sobie ten wężyk, zawleczka, wyciągamy, gdzieś go tu sobie zaczepmy, żeby nie przeszkadzał i lecimy z rozkręcaniem. Słuchajcie, 2 śrubki wkręty wyciągnięte, tu mamy wszystko poluzowane, ponieważ i tak wyciągamy elektrozawór, wyciągamy przewody z cewki. Pamiętajcie, kolejność z podwójnym przewodem brązowym idzie z prawej strony, z pojedynczym z lewej. Jedna, przepraszam Was, druga. To mamy wyciągnięte. Uziemienie też. I teraz tu są różne metody. Można się z tym gibać. Można sobie to wypinać. Ja robię tak, że ponieważ i tak muszę ten trójnik wypiąć, dwójnik, no trójnik, 3 jedno wyjście, 2 wejścia, to wyciągam sobie, tylko to już wezmę sobie hachi. Liżę. Wyciągam sobie z trójnika zawleczkę, którą tu widać z przodu. Ona dosyć ciężko wychodzi, więc trzeba to robić z wyczuciem, żeby nie pofrunęła na drugi koniec serwisu. Wbijamy sobie przy okazji w palca. Co zrobić? Odpinamy ten trójnik. Wyłazi. I w ten sposób już właściwie tu nic więcej nie musimy rozpinać. Oszczędzamy sobie roboty, bo mamy dostęp do elektrozaworu. To jest dosyć typowa usterka w DeLonghi, łatwo sobie to wymienić, trzeba tylko robić to oczywiście powoli. Ja to robię któryś tam raz z kolei, więc robię to nieco szybciej. Myślę, że wielu z Was się zdarzyła, jeśli nie, to się zdarzy. Wykręcamy te 2 wkręty i wszystko nam tu już fruwa. Wkrętarka na bok. Tu jest jeszcze guma do zaworu, do kanału spustowego i mamy wyciągniętego kolegę. Można sobie od razu spojrzeć, chociaż tutaj DeLonghi znakuje taką kropkę, z której strony mamy to kolanko, nowe uszczeleczki, miejmy szerszy ogląd, nowe uszczeleczki, sztuk na razie 2, o-ringi standardowe, używane w większości ekspresów. I co? I rzucamy elektrozaworem starym, wyciągamy zawleczkę od tego kolanka. Tu jeśli wszystko jest ok, nie trzeba tych elementów wymieniać. Wkładamy. Najlepiej z uszczelką, może będzie lepiej. Wkładamy tu, zawleczka z powrotem. Te duże zawleczki ciężej wchodzą, ale jak widzicie weszła. Druga uszczelka pójdzie tutaj do trójnika. No i teraz jaką przyjmiemy kolejność, słuchajcie. Ja myślę, tutaj mamy jeszcze tą tackę, łatwo poznać jak to idzie, bo jest miejsce na to kolanko. I ja to robię w taki sposób. To jest stary, gdzieś na bok, żeby nie pomylić. Z reguły go przekreślam mazakiem, ale mazak gdzieś tam daleko z tyłu jest, więc na razie sobie daruję. Ktoś idzie? Nie, to sąsiadka się kręci.
Słuchajcie, ja to robię tak, że układam sobie tą rynienkę. Jeszcze trzeba sprawdzić, jak to idzie, a to nam idzie tak. Układam sobie tutaj tą rynienkę, nazywam to rynienkę, to żadna to rynienka. I tu sobie tak wstępnie te dwa wkręty wkręcam, żeby złapały tą podstawkę. Może to jest lepsze słowo. O. Jeden mamy. Lekko złapał. Teraz drugi. Prościej by było śrubokrętem, ale od czego są palce? I słuchajcie, jak nam to złapało, ja biorę wkrętarkę. Tutaj magnesik z krętarki odkładam, bo mi będzie przeszkadzał. I słuchajcie, kręcamy. Najpierw jedną do nowego elektrozaworu. Potrafi bardzo ciężko się wkręcać. Uważajcie, żeby nie opierdzielić wkrętów wkrętarką, bo będzie kiszka. Łapiemy lekko jeden. Drugi widzę, że przycelował, więc łapiemy lekko drugi. Nie dociągamy. Celował czy poszedł obok? Przycelował. Nie dociągamy. Słuchajcie, jak widać, bo to będzie szło tak. Jest ok. Teraz jeszcze dobrze jest sobie, a może później. Te przewody sobie tu wiszą, żeby nam się nie poplątały. Ja myślę, że możemy to dociągnąć. Najwyżej się będę męczył z włożeniem tego rozgałęźnika. Doszło. Tu jest trochę trudniej, bo ciężej podejść. Powoli. Doszło. Trochę pykało, ale wkrętu nie uszkodziło. No i teraz słuchajcie, wszystko tutaj wyciągamy, obkręcamy, a nawet okręcamy. Te wszystkie wężyki na zewnątrz. O, i tu nam to zaczyna wchodzić. Tu się oczywiście poplątało, ja proponuję, może nie. Myślałem, żeby wypiąć ten wężyk, ale wyleci mi cała woda z grzałki, będę musiał ją z powrotem nalewać. Trzeba to zrobić z głową. Coś takiego i coś takiego. O, i tu mamy, widzicie, ten wężyk już się nam tu szykuje. Ten oczywiście wyskoczył, ale schowajmy go tu. I jak widzimy, zaczyna nam się tu układanka układać. Te kable są tak dziwnie poprowadzone fabrycznie, no ale co zrobić? Słuchajcie, zmniejszmy ogląd, a właściwie zwiększmy ogląd. Teraz to jest dosyć ciężko włożyć. Można oczywiście rozebrać ekspres, wypiąć ten wężyk, ten z infuzora, który jest tutaj pod spodem. Infuzor też będziemy wymieniać, ale to spokojnie, na razie się żaden nie trafił. Ten trójnik, tu jest ciężko to włożyć, naprawdę jest prościej rozkręcić górę, ale jak się ma wprawę, to widzicie, jak ładnie wszedł. Zawleczka, tu idzie ta duża. Wkładamy, to też nie będzie łatwe, ale damy radę, bo jak nie my, to kto? Pliście proszę, można trochę kombinerkami. Czasami wchodzi ciężko, czasami wchodzi lekko. Różnie z tym bywa. Trzeba trochę pogibać. Nie chce wejść, to spróbujmy jeszcze raz. Walka trwa. O, coś się ruszyło. Coś się ruszyło. No czemu to nie chce wejść? Dlaczego? Dlaczego? Sprójrzmy do środka. Nie, no tu jest wszystko ok. Czasami jak wam nie chce wejść zawleczka, można ją trochę zgnieść, w sensie ścisnąć, bo ona czasami jest za bardzo rozdziawiona. No i nie chce wejść. Zaczepia się tam w środku. I próbujemy. O, jak widzicie, można od razu tą gumę założyć na spust. To jest zawór, który nagrzewając grzałkę spuszcza nam
tą gumą wodę z grzałki, no bo do spieniania mleka potrzebna jest para, natomiast grzałka jest pełna wody, więc on ją podnosząc temperaturę grzałki tędy odparowuje. W momencie, kiedy ten czujnik wyłapie, że jest odpowiednia temperatura grzałki, ten elektrozawór się zamyka i kierowana jest para do tego jakże pięknie zażółkniętego gniazda spieniacza. Teraz przekładamy wszystko do środka, tu żeby nam się nic nie przycięło. Jeszcze nie skręcamy, tu prostujemy, bo mi się trochę wygiął. Tutaj mamy zabezpieczenia termiczne. Będzie film o tym, zrobię kiedyś film o tym, co się dzieje, jak kupicie na Elixie Express, gdzie ktoś zaoszczędził na tych zabezpieczeniach. I co się dzieje z grzałką, jak coś pójdzie nie tak, a te czujniki potrafią się psuć. Kryminał generalnie, ale zrobimy taki na jakimś szrocie eksperyment, bo sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. A takich ekspresów, które już właściwie czekają tylko na wywóz na elektrośmieci, kilka mam. Na pewno któryś da się uruchomić. Więc to oglądajcie, subskrybujcie, żeby nie ominęło. Będziemy też testować ryzyka, jakie są związane z zakupem rzeźbionych czy drutowanych ekspresów. Wracając, podwójny przewód, pojedynczy przewód, uziemienie. Sprawdzamy, czy wszystko dobrze siedzi, czy tu przede wszystkim nie urwaliśmy. Po to jest ta trytka, żeby nie urwać tego przewodu. To za chwilę nam tu pójdzie. Trzeba tą grzałkę przymocować. Sprawdzamy, czy ona tu dobrze siadła, czy nic nie przycięła. Dwa mniejsze wkręty. Ja już, słuchajcie, wrócę do oglądu, bo to już składamy. Ten materiał będzie krótszy, ostatnie były strasznie długie, więc żeby was nie zamęczać tutaj technikaliami, pokazane, jak wyeliminować to bzyczenie i brak spieniania mleka, chociaż co do braku spieniania mleka, to się dowiemy, jak za chwilę uruchomimy ekspres. Mamy to, stara uszczelka do koszyczka, wszystkie używane części, wymieniane części klientom pokazujemy, oddajemy, jeśli chcą zabrać. Taką mamy zasadę. Słuchajcie, wiem, że niewiele serwisów się trzyma tej zasady. My się tej zasady trzymamy jak złoto. Chcę wam jeszcze pokazać, jak to działa. Tylko żeby wam pokazać, jak to działa, to muszę znaleźć mój magiczny kluczyk. Słuchajcie, przede wszystkim klucz 14. Odkręcamy cewkę. Rzadko się cewki psują, bardziej problem jest z elektrozaworem. Cewka odkręcona, cewka na bok, to jest elektrozawór. Może z bliska. On jest na takich dwóch wkrętach. Nie powiem wam, jaki to jest Torx, bo po pierwsze nie jest na nim, a może wam powiem. No, tylko ja już mam nie ten wzrok. 8, 6. Zwykłe Torxy bez security. Te wkręty dosyć ciężko jest odkręcić, ale da się. Jak nie idzie tą stroną, to zwiększamy ramię, fizyka się kłania. Poszło. To od razu drugi. Teraz już powinno pójść tak. Rozkręcamy. Kręcik tu, bo to maleńkie wkręty są. I mamy dziada rozkręconego. Obejma trzymająca. Sam się rozpadł. I słuchajcie, on jest tu lekko zażółknięty, ale tu wszystko wygląda ok. Zasada pracy. Nie tą stroną. Ten tłoczek sobie... Wolniej, Bartek. Ten tłoczek sobie tak pracuje. W momencie, kiedy ta cewka dostaje prądu, staje się magnesem, elektromagnes wciąga ten tłoczek do góry. W momencie, kiedy odpuszcza, tłoczek odskakuje na sprężynie i domyka ten otwór tutaj. I w ten sposób jest odpowiednie miejsca kierowana woda. To dostaje wibracji. Czy to jest jakiś problem z tą sprężynką? Nigdy nie wnikałem, bo to wszystko tu wygląda idealnie, ta sprężyna nie jest pęknięta. Dostaje wibracji
czy przepuszcza i po prostu uchodzi mu ciśnienie i się buduje, oczywiście to jak oscylacje są z dużą częstotliwością i wysłyszycie to bzyczenie. Więc ot i cała filozofia elektrozaworu. Tu jest podobna zasada działania, jest inna końcówka, po prostu ten ma dzióbek na tą gumę, którą widzieliście, ten ma tutaj przypinkę na zawleczkę, natomiast zasada działania tych zaworów jest identyczna. Ten też potrafi bzyczeć, wymienia się go analogicznie, wręcz ten dużo prościej, no bo to wystarczy wyciągnąć z tej gumy, porozpinać, wymienić. Ale dzisiaj nie o tym. Elektrozawór na bok. Wróćmy do oglądu całości. No i co, słuchajcie. To przykręcone na 2 wkręty. Jeszcze raz, 2 razy czy 3 razy lepiej sprawdzić. Podwójny przewód, to co mówiłem na początku z prawej, pojedynczy zasilanie, uziemienie, wężyk. Wciskamy do uchwytu. Nie zapomnijcie o tym. Wymiana uszczelki, nie wiem czy mi wypadła, czy została. Już widzę, że została. Nie oszczędzajcie na wymianie tych uszczelek, bo to jest taka bzdura niedroga. A ja czasami jak naprawiam, nie wiem po kim, nie prowadzę śledztwa, widzę po prostu co widzę. O, i spójrzcie. Aż wam to pokażę z bliska. Nie wiem czy będzie to dobrze widać. Ona jest uszczerbiona. Nie wymieniłbym, zaczęłoby się stąd lać, prędzej czy później. Więc naprawdę warto to wymieniać. Wiele na tym nie oszczędzimy, a na pewno oszczędzimy na tym czasu. Nie będziemy musieli wracać do tematu. Swoją drogą ciekawe, taka uszczerbiona, tu nie widać, żeby się lało. Przy wyciąganiu nie uszczerbiłem jej na pewno, jestem o tym przekonany. Wkładamy zawleczka i zbliżamy się do testów. Odkładamy. Ostatnia kontrola. Tu zaplatamy, tak jak było. Podłączone. Słuchajcie, sprawdźmy. U nas zawsze odbywa się to dwutorowo, czyli usuwamy usterkę, wyceniamy usunięcie usterki, plus drugi człon informacji, jaką dostaje od nas klient, to jest co zalecamy. Ja będę tu zalecał wymianę tych uszczelniaczy, zwłaszcza górnego, to wiecie z pierwszego filmu, że głównie leje się górny. Będę zalecał wymianę tych uszczelniaczy, rozbierzemy też ten elektrozawór, wyczyścimy, tu się potrafi zbierać piasek w elektrozaworze, czyli kamień. No bo warto wymienić te uszczelniacze, bo to jest problem w DeLonghi. To się często rozszczelnia, więc warto to zrobić. Słuchajcie, nie przedłużając, bo poprzednie filmy, jak wspomniałem, były długie. W ogóle tak stoi z tyłu, chciałem wam się pochwalić. Nie mogę wam powiedzieć, kto mi to zrobił, ale ten, kto mi to zrobił, to dzięki. Naprawdę fajne, takie żywe kolory. Taka reklama dodająca tła. Dajcie znać, czy wam się podoba. I jeszcze z ogłoszeń parafialnych. Jak się uzbiera około 1000 subskrybentów, także subskrybujcie, zapraszam. Zrobimy live. Live będzie pewnie z telefonu, tak jak w tej chwili nagrywam, ponieważ idzie do mnie aparat z szerokokątnym obiektywem, z którego pewnie już niedługo zobaczycie filmy. I kolejny zakup to będzie komputer, którym będę chciał przechwytywać to wideo. Na razie będę przechwytywał na aparat. No ale jakby małymi kroczkami, przy takim odzewie, jak jest w tej chwili od was, myślę, że kolejny krok gdzieś tam w najbliższym czasie to będzie zakup komputera. No a kolejny, ale to już dalekosiężne plany, to przeniesienie jakby tutaj z tego mojego standardowego miejsca pracy, tego planu filmowego, w cudzysłowie nazwijmy to, mam tutaj trochę miejsca w lokalu, mam tam taki kąt, będę chciał tam to przenieść, będę chciał tam wygłuszyć trochę, żeby nie było tego echa, ale to jakby pieśń przyszłości, a pieśnią teraźniejszości jest ten skubaniec, który się świeci i drze japę o pojemnik na fusy. Dajmy mu to, czego chce. Będzie tu mycia przy tym ekspresie. Mamy to. Benz. Mamy to. Tu uwaga, tu jest cała elektronika. Odpalamy. Pozwólcie, że na razie popatrzymy na tą stronę, czy nic tu się nie leje.
To jest ważne, rozpinaliśmy przewody. A co on tu płacze? Ja wiem, co on tu płacze. On tu płacze, że brak zaparzacza. Niechcący mamy przetestowane, czy czujnik zaparzacza działa. Wiemy, że działa, bo wykrył, że nie ma. No to dubel. Ależ on się trzęsie. Zaraz wam tu pokażę, co zrobić, jak on się tak trzęsie, jak on tak chodzi trochę jak czołg. Czy ktoś widział pojemnik na mleko? Oczywiście te uszczelki też są do wymiany, do wyczyszczenia jest to gniazdo, no ale dzisiaj walczymy doraźnie na filmie z bzykiem. No i teraz słuchajcie, to nie zawsze jest tak, że to pomaga. Czasami trzeba szukać problemu gdzie indziej. Ostatnie spojrzenie. Czy nic tu nie płynie? Ja sobie zawsze jeszcze biorę na clean, żeby sprawdzić, czy tu wszystko włożyłem dobrze, czy nie przyciąłem jakiejś uszczelki przy wkładaniu. Wszystko wygląda ok. Na razie jest ok. No to test na żywym organizmie. Może go tu sobie podsunę. Nie ma menu. Zawsze mnie to bawi, bo tu jest tak my kawa, my espresso, ale mnie najbardziej bawi, a tu już tak nie ma, jest my ciepłe mleko. Strasznie mnie bawi to. Zrób mi my ciepłe mleko. Słuchajcie, grzałka syczy, nagrzewa się. Ja nie chcę my ciepłe mleko, hello, nie chcę my dopio, tylko chcę ciepłe mleko. No i się okaże. Czekamy, czekamy, czekamy. Jest prawie ok. Bzyczenia już nie słychać, czyli elektrozawór był winowajcą. No i jak widać, to mleko nie spienia się jeszcze idealnie. Może Patryk wam tu zbliży, nawet pokażę wam to tak. Bo troszkę widzę, że szarpie ten promień, no ale biorąc pod uwagę, jak brudny jest ten dzbanek, wyczyścimy go, wysmarujemy, wymienimy uszczelki na trzpieniu, wyczyścimy całe to gniazdo, ten trzpień i będzie ok. Ale jest nieźle, poza tym to jest woda z płynem do naczyń, więc on teraz spieniając tą wodę z płynem do naczyń się czyści. Słuchajcie, winowajca, rozebrany, wyprute flaki, wyczyśćmy, sprawdźmy, wszystko jest ok. Podsumowując, DeLonghi Dynamica. Jak zacznie wam takie metaliczne bzyczenie się wydobywać, sprawdźcie, czy dzieje się to przy spienianiu mleka, czy przy parzeniu kawy, czy przy płukaniu, przy starcie. Jeśli przy spienianiu mleka, górny elektrozawór. Jeśli przy parzeniu kawy, dolny elektrozawór. To nie są drogie rzeczy, możecie to zrobić sami. Oczywiście z zachowaniem podstawowych środków bezpieczeństwa, BHP najważniejsze. Stary dziad do śmieci, do elektrośmieci, oczywiście do wglądu dla klienta. Ekspres naprawiony, DeLonghi Dynamica. Te elektrozawory we wszystkich DeLonghi ekspresach z automatycznym spienianiem mleka za pomocą tej karawki są takie same, więc zapraszam was do komentowania. Zapraszam do subskrybowania, zbierajmy tutaj tą społeczność. Będzie Q&A, będzie live, ale to wszystko jakby pomału. Życzę wam miłego dnia, życzę wam smacznej kawy, cappuccino, czarnej, espresso. Trzymajcie się, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Na razie, cześć. Jedziesz, maleńki. Pokaż, że dalej działasz. Pokaż, że nie zrobiłeś to do kamery. Słabo startuje, ale po wyczyszczeniu będzie ok. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!